Po przeprowadzce do swojego domu w zachodnim Teksasie niecałe pół roku temu 28-letni John przesłał tę wiadomość głosową, którą otrzymał w sierpniu 2021 roku z jakiegoś nieznanego numeru. John nie mógł zasnąć w nocy, kiedy zaczął dzwonić jego telefon komórkowy. Kiedy zajrzał, na ekranie widniał napis „Brak ID dzwoniącego”. Wiedział doskonale, że to oznacza, że ten ktoś, ukrywając swój numer, miał w tym jakiś cel. Jak wiemy, często robią tak lekarze, którzy chcą w ten sposób zachować swoją prywatność przed swoimi pacjentami. Jednak poza tym i paroma innymi przypadkami, telefon z nieznanego numeru powinien budzić obawy. Mężczyzna pozwolił, aby odezwała się poczta głosowa, nie chcąc utknąć w rozmowie z kimś, z kim prawdopodobnie nie miał ochoty rozmawiać. Oto wiadomość głosowa, którą otrzymał. Hey, I'm outside your house. I found your info online and I could really use a job. Could you open the door? Wiadomość była krótka, ale zwięzła. John od razu pomyślał, że to był jakiś żart, że ktoś pomylił numer. Jednocześnie bardzo go to ciekawiło, ale z oczywistych powodów bał się otwierać drzwi. Informacja, że ktoś obcy wyszukał go w internecie, zmusiła go do sprawdzenia, czy to faktycznie prawda, i zaczął przeszukiwać Google, wpisując swoje nazwisko. Wyszukiwarka doprowadziła go do internetowej bazy danych korporacji, która zawierała wszystkie publiczne informacje na temat Johna, w tym jego imię, nazwisko, numer telefonu oraz jego nowy adres zamieszkania. John prowadzi jednoosobową firmę, aby, jak wiadomo, uniknąć płacenia dodatkowych podatków. To też jego własna działalność istniała pod jego własnym imieniem i nazwiskiem, a to oznaczało, że jego nazwisko zostało wymienione na wielu stronach internetowych baz danych. Teraz wiadomość głosowa stawała się dla mężczyzny coraz bardziej uzasadniona. Zszedł na dół, starając się bezszelestnie dotrzeć do frontowych drzwi. Nagle ten ktoś zaczął walić w drzwi jego domu. John zignorował pukanie do drzwi, ale kilka sekund później jego telefon znów zawibrował, ponownie nie ukazując numeru dzwoniącego. Mężczyzna był przerażony. Kolejna poczta głosowa, tym razem bez żadnej wiadomości. Pukanie ustało, jednak chwilę potem znów usłyszał pukanie, tym razem z tylnych drzwi jego mieszkania. Wyjął telefon i zaczął nagrywać. Gdy tylko zapalił światło, jego oczom ukazała się sylwetka osoby stojącej tuż za drzwiami. Sytuacja wydała się dla Johna jeszcze bardziej realna. Kiedy jego telefon znów zadzwonił, John ostrzegł, że ma broń i że policja jest już w drodze. Mężczyzna po drugiej stronie powiedział, że tylko szuka pracy, po czym przeprosił i się rozłączył. Zaraz potem John skontaktował się z witrynami internetowymi, które upubliczniają jego dane osobowe, jednak oni nie mogli się zgodzić na ich usunięcie, dlatego też postanowił w końcu zmienić nazwę jego działalności. Mało prawdopodobnym jest, aby ktoś, kto szuka pracy, puka do twoich drzwi wejściowych, a potem do tylnych i to w dodatku w samym środku nocy, nie wspominając, że dzwoni anonimowo. Gdyby John otworzył drzwi, prawdopodobnie sytuacja rozwinęłaby się w znacznie inny sposób. To poczta głosowa, którą otrzymała dziewczyna Alexa Azeriego. Gdy tylko jej wysłuchała, skontaktowała się ze swoim chłopakiem, aby on mógł wyrazić na ten temat swoją opinię. Początkowo Alex założył, że na pewno mógł to być jeden z jego znajomych, który stroi sobie żarty. Jednak kiedy wszystkich obdzwonił i każdy przyznał, że to nie oni, wtedy naprawdę się przeraził.
I'm trapped in the bottle. W telefonie Alexa brakowało połączeń wychodzących, tak więc nieznajomy musiał pewnie specjalnie zadzwonić do jego dziewczyny, od czasu do czasu wypowiadając jego imię. Wyglądało na to, że w jakiś sposób ktoś musiał zdobyć ich dane kontaktowe. Alex i jego dziewczyna mieszkają w różnych stanach i tylko garstka osób zna ich numer telefonu. Sama wiadomość jest fatalnej jakości, przez co trudno ją zrozumieć. Na początku wydaje się, jakby w tle słychać było jeszcze jedną osobę, jednak pomimo iż jest to stłumione, wyraźnie słychać, że ktoś płacze do telefonu. I'm trapped in the bottle. W tym momencie słychać, jakby ktoś mówił, choć bardzo trudno to zrozumieć. Jedyne, co da się zrozumieć, to słowa: jestem uwięziony w ciemności. Z początku mężczyzna nie był pewny, czy to tylko żart, czy może jakiś haker, ale po odsłuchaniu tej wiadomości przyznał, że od tego czasu w jego domu zaczęło dochodzić do bardzo dziwnych zdarzeń. Najpierw drzwi na górze przypadkowo się zatrzasnęły, podczas gdy rodzina na dole jadła w tym czasie kolację. Ponadto Alex i jego brat słyszeli jeszcze coś, co brzmiało jak kroki dochodzące ze schodów. Z początku rozważali możliwość, że mógł to być jeden z ich psów, dopóki nie zdali sobie sprawy z tego, że Buda znajduje się na dole schodów, która uniemożliwia im wejście na górę. Rozglądali się dookoła schodów, ale nie mogli dostrzec nic niepokojącego. Również kroki nie brzmiały jak kroki psa. Te były cięższe i szybsze, biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie te wydarzenia miały miejsce tego samego dnia. Kiedy Alex otrzymał tę dziwną wiadomość głosową, pomyślał, że to wszystko w jakiś sposób mogło być ze sobą powiązane. W kolejnym przypadku będziemy mieli do czynienia z 2 wiadomościami głosowymi, które otrzymał mąż pewnej kobiety. Hey man, how are you? How you doing? Good. Ready for the big trip? Ready for the big trip. Okay, that sounds good. Już od paru tygodni otrzymywali dziwne wiadomości głosowe, które przychodziły zarówno na telefon komórkowy, jak i na stacjonarny. Na filmie widać, jak telefon mężczyzny nawet nie dzwoni, tylko od razu dostaje wiadomość na pocztę głosową. Co dziwne, bez żadnych danych kontaktowych. Does it show where that was sent from? No. I was just sitting where you were, and my voicemail just went off. No ringing, nothing. It just and that like last Tuesday, it was about a 5-minute voicemail on the Okay, so phone that's phone, what your kind of the mother-in-law same heard thing. too, right? Yeah. I called out. So Małżeństwo wiele razy pytało o te telefony firmę telekomunikacyjną, jednak oni zapewniali, że w ich bazach nie widniały żadne zapisy wiadomości głosowych na ich numery telefonów. Para opisała te wiadomości, jakby ktoś był torturowany lub jakaś istota krzyczała wprost do telefonu. Ponadto oboje w nocy słyszeli dziwne dźwięki, które powtarzały się codziennie przez 7 dni. Okazało się, że w kuchni otwierały się i zamykały szafki kuchenne.
Para w końcu doszła do wniosku, że musieli mieć do czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. W lutym tego roku 30-letnia Marta Ramirez, budząc się wczesnym rankiem w sobotę, na swoim iPhone'ie zauważyła powiadomienie. Była to wiadomość poczty głosowej, która brzmiała tak. Głos, który przed chwilą usłyszeliście, należał do ojca Marty, który wywołał w niej ogrom emocji i przerażenia. Dlaczego? Otóż kobieta straciła swojego ojca w 2019 roku, który umarł na raka. W momencie otrzymania tej wiadomości głosowej nie żył już od prawie 2 lat. Marta na okrągło odsłuchiwała tą wiadomość, próbując ustalić, kto inny mógłby to zrobić, ale kobieta doskonale znała głos swojego taty, dokładnie wiedziała, jak brzmiał jego głos, kiedy wypowiadał jej imię. Próbowała sobie przypomnieć, czy jej tata kiedykolwiek zostawił dla niej podobną wiadomość głosową, na której wielokrotnie wypowiada jej imię, ale nic takiego sobie nie przypomniała. Zadzwoniła do swojego operatora komórkowego, próbując dowiedzieć się, kto mógł zostawić jej tego rodzaju wiadomość, jednak nie byli w stanie jej pomóc, ponieważ nie mogli ustalić nikogo, kto wykonał jakiekolwiek połączenie z nieznanego numeru. Wypytała też całą swoją rodzinę, czy któryś z nich nie robi sobie głupich żartów, ale kiedy przysłała im do sprawdzenia wszystkie wiadomości, jakie otrzymała, wszyscy byli jednakowo zaniepokojeni. Do tej pory nie wierzyła w żadne zjawiska nadprzyrodzone, ale po tym zdarzeniu wierzy, że to jej tata próbował się z nią skontaktować. Ta ostatnia wiadomość głosowa została przesłana na Reddit 3 lata temu. Pewna osoba dostała w prezencie nowy telefon komórkowy i jeszcze tego samego dnia przeglądała swoją skrzynkę odbiorczą. Były na niej typowe wiadomości, takie jak na przykład opłata rachunków, ale jedna z nich okazała się dla niej bardzo niepokojąca. Została ona pozostawiona dokładnie 9 czerwca 2017 roku o godzinie 16:38 i pochodziła ona jak zwykle z nieznanego numeru. To, co przed chwilą usłyszeliście, to tylko część tego 3-minutowego nagrania wiadomości głosowej, które musiało zostać w całości usunięte z internetu. W wiadomości słychać, jakby dziewczyna po drugiej stronie błagała o pomoc i że mają jej dziecko. Numer kierunkowy oznaczał, że właściciel tego numeru znajdował się na terenie stanu Arizona w okolicach Phoenix. Oryginalny dźwięk był tak przerażający, że wielu ludzi nie potrafiło odsłuchać go do końca. Do dziś wielu uważa, że to zwykła mistyfikacja, jednak jakkolwiek to było, sprawa do dziś owiana jest tajemnicą.